Siemano, witam wszystkich. Jeszcze głos trochę nie ten, bo mnie po tych buforach, przeciągach później choroba rozwaliła. Ale wracam do tematu i dzisiaj temat będzie, słuchajcie, ładowarki jednofazowej, ładowareczki do auta elektrycznego. Powiem wam, trafiła się okazja, to sobie testuję. Już około miesiąca tą ładowareczkę mam. Taka ładowarka z Wewora. 3,6 kW, 16 A. Już, o Jezu, zaraz mi poleci i będzie. Tutaj macie szczegółowe dane techniczne. Fajnie, jak jest wszystko umieszczone w jednym miejscu. Nie trzeba tego wszystkiego szukać. Do ładowarki jest taki uchwycik. O, tutaj można pyk założyć, czy tam osobno, czy mobilnie. Ogólnie mamy wtyczkę jednofazową, podłączone wszystko na pająka. Dosłownie na pająka. Podłączone. Słuchajcie, tak, kabla jest 3 metra. I jak najdłuższy kabel zawsze, jak najdłuższy kabel. Wtyczka, końcówka jest typ 2, bardzo lekka. A mi się podoba, że jest bardzo lekka. Za chwilę wam powiem, dlaczego lubię, jak właśnie jest wtyczka bardzo lekka. Do zestawu mamy oczywiście koguta w tle, by się czepił. Taki pokrowiec. Hak montażowy, jeszcze na przewód, jakby ktoś chciał. Ja mam z innej ładowarki, także nie ma sensu montować dwóch haków. A i kołeczki do montażu, i haka, i montażu ładowarki. Także tak, ładowarka ma, o widać na szczęście, ładowarka ma połączenie Wi-Fi, także jest do niej aplikacja. Zaraz przejdziemy, słuchajcie, do tej aplikacji. O, teraz nic nie skacze, jest elegancko i tak, tutaj nam pokazuje tak temperaturę, czy jest wtyczka wpięta, czy wypięta, moc jaka jest ustawiona. Tutaj możemy przestawiać moc o, już moment, bo mi się palec ucieka. Moc możemy przestawiać 16, 13, 10 i 8. Ale na aplikacji możemy to robić płynniej. I tak, pokazuje nam jakie teraz jest napięcie na sieci, jaka moc jest wykorzystywana, na razie żadna. Ile ostatnie ładowanie poszło kilowatogodzin i tutaj mamy czas. O, widzicie, przypadkiem sobie nacisnąłem. Można odliczanie, kiedy się włączy, ustawić. O, tutaj mamy H. Ampery, H jak godziny? Dobra, nieważne. Tutaj mamy czas i muszę sobie przestawić na 00, bo mi się nie uruchomi. Do 12 godzin można ustawić sobie opóźnienie ładowania. Także zapinamy go do auta. U mnie jest jednofazowa ładowarka w samochodzie, także o, zobaczcie. I ten metraż kabla mi pasuje w sam raz. Mogło być 10 metrów jeszcze, no bo w zimie nie mam jak tam stanąć, kombinować. Tak sobie zajeżdżam tu tam siam i mnie nie przeszkadza. Przez to, że ja mam typ 1 w aucie, mam przejściówkę, to już widzicie, tyle jest ramienia, to lekka końcówka robi robotę, bo mi nie wyłamuje gniazda. To jest bardzo fajna rzecz. I jak auto podpięte, jeszcze trochę będę wam tutaj krząkał. Niestety, tak to jest. Lecimy. A, pojawi się tutaj ikonka miga na czerwono. Tu jest też alarm, jeśli coś się działo. Ikonka na czerwono miga i pokazuje nam teraz, że leci 7,6 A. I tutaj nam licznik się uruchomił z kilowatogodzinami, ile jest już wpakowanych, i też czas ładowania. Także tak to wygląda. I tutaj mamy też już taką błyskawicę, która pokazuje, że jest wtyczka włączona. I teraz nic nie mogę zrobić. Nic kompletnie nie mogę zrobić. Także przejdźmy, słuchajcie, do aplikacji. I tak, do zestawu jest jeszcze wpięta instrukcja obsługi. Jak potrzebujecie aplikacji, to kod QR i aplikacja elegancko sobie schodzi. Taka aplikacja, to jest jakaś ogólna, widzę chyba aplikacja. Widzi urządzenie już nam i co nam wyskakuje. Wyskakuje nam tutaj, że się ładuje. I słuchajcie, tak, z poziomu aplikacji możemy zatrzymać ładowanie i możemy uruchomić ładowanie z powrotem. Słuchajcie, chwilę tutaj musi teraz obudzić.
I teraz tak widzicie, ampery idą, ustawione było 8,1 ampera i tutaj już nam pokazuje, ile watów pobiera w tym momencie, czyli 1885 watów, 7,8 ampera. I tak to na pierwszej stronie tutaj wygląda. A jeszcze tutaj możemy sobie ustawić albo real time, czyli normalne przeładowanie, albo tak jak tam, ile godzin właśnie zwłoki ma być do ładowania tak naprawdę. Tutaj nam liczy kilowatogodziny. No teraz ta, co teraz idzie, to na razie jeszcze są kropeczki. Każdą ostatnią, jak widzicie, tutaj nam nalicza. Każdy dzień, od kiedy do kiedy. Także bardzo fajnie to wygląda. Tylko niestety dla moich testów niestety ta aplikacja nie sumuje dni, miesięcy i lat. No troszkę nad tym ubolewam, bo ja prowadzę testy w tym temacie i mogłoby być, no trudno. Ale i z tym sobie poradziłem. Testując różne ładowarki, mam tutaj podlicznik założony, także ten podlicznik zawsze pilnuje mi tematu i sobie tylko wskakuje na suple, pyk, auto elektryczne, cyk, miesiące i tutaj już dokładnie wiem, ile kilowatogodzin każdego miesiąca wyszło właśnie z tej ładowareczki, także to nie problem. Nie problem, to zależy jak to chce. I dalej tutaj zobaczcie, mamy moc ładowania. Tutaj jest ogólny taki od 1 do 60 A. My działamy w zakresie od 8 do 16 i zobaczcie, przestawiamy na przykład na 10, pyk. Powinno się o, czegoś nie przestawiło, jeszcze raz. 10 A. Potwierdź. O, a ostatnio mi to działało. Nie wiem czego nie działa teraz. No zobaczcie. No się uparł. A bawiłem się ostatnio i działał. No jestem ciekaw dlaczego teraz nie chce działać. Bardzo jestem tego, powiem wam. Ciekaw. No. Bo to działało. A, zmień. Oj. Widzicie, ja też czasami mamy 10, tak? O. Nie działa. No dlaczego to nie działa? No przecież działało, bo nie było problemu. No powiem wam, jestem zdziwiony. No trudno. Troszeczkę trudno, bo działało to wcześniej, a teraz nie wiem dlaczego to nie chce działać. No życie. Miało działać, miało być tak fajnie i się przestało działać. Ale zobaczmy może w innym temacie. O, i spróbujmy inaczej jeszcze. Jeśli nie chcę na ładowaniu zmieniać, no bo wiem, że ja to zmieniałem. Także tutaj na żywca lecimy. Zrobimy tak. Zatrzymamy ładowanie. O, i teraz wróć. Dam mu 11. Jest, on potwierdził 11 A. No jednak pewnie trzeba zatrzymać ładowanie. Albo ja coś pomieszałem wtedy. Będzie. No, 2 operacje po prostu trzeba wykonać jeszcze dodatkowo do tego wszystkiego. Ale mi się wydaje, że chyba płynnie doszło. Powiem wam, zdurniałem w tym momencie, ale jest. Działa. Także działa. Najważniejsze, że działa. Może ja już sobie coś pomieszałem. No, tak to jest, jak się dużo urządzeń testuje, to później różne kwiatki wychodzą. Ale działa. No, trzeba tylko zatrzymać, uruchomić ładowanie. Nie jest aż tak to płynne, ale jest to możliwe z aplikacji, nie trzeba nigdzie latać. Czyli to jest dobre. I tak, 42 stopni nam pokazuje tutaj, ile naładowało. Także całość tutaj jest zapisana w aplikacji. I słuchajcie, jeszcze fajna jedna jest opcja tej ładowarki i niefajna, bo ona potrzebuje do pracy uziemnienie. Nie będzie pracować uziemnienia, czyli nie naładuje z takiego powerbanka, chyba że tam neutralny połączymy. Tylko ja tu nie wiem, czy tu jest stały neutralny w ogóle i także nie kombinowałbym. Ale w moim przypadku, jeśli ona tylko wisi na słupku i jest dodatkowo ładowana jeszcze z magazynu energii, bardzo fajny temat jest taki, zobaczcie, już wam to pokazuję.
Jak w normalnych warunkach magazyn sobie pracuje, prawda? Mamy panele, baterie, siedzi, wszystko. I wtedy jest ok, ale to akurat w tym przypadku daje. Jeśli odepnę mu sieć, słuchajcie, niestety, ale ten falownik nie ma stałej fazy wtedy. I co się dzieje? Zobaczcie. Nie ma. Ładowarka się wyłączyła i czeka. Wyłączyła i czeka. Zobaczmy na ładowarkę. Co ona tam pisze? Tak. O, zgłasza. O, widzicie. Świeci nam tutaj na czerwono wykrzyknik i zgłasza, że jest problem z uziemieniem. I dlaczego to jest dobre w moim przypadku? Słuchajcie, już wam mówię. Bo jak braknie prądu sieci, a ja mam wszystko podłączone przez wyjście LOT, czyli przez falownik wszystko przepuszczone, to w tym momencie, jak brakuje prądu z sieci, wszystkie urządzenia, które są podpięte, dalej sobie działają. Wtedy już off-gridowo, totalnie, bez sieci. A ładowanie autoelektrycznego mi się wyłącza automatycznie i nie rozładowuje mi magazynu. I to mi bardzo pasuje. Bez żadnych kombinacji, po prostu sam włączę teraz sieć z powrotem. Sama ładowarka, która nie dopuszcza a nie, to co innego. Która nie dopuszcza po prostu złych prądów, zrobiła robotę. Nie trzeba było robić żadnego cięcia innego. To tak przez przypadek też tak naprawdę zauważyłem. Także no, z jednej strony do dupy, że tak powiem, bo nie u każdego to pójdzie ta ładowarka, ale z drugiej strony bardzo fajnie, bo jest bezpieczniej. Czyli weryfikujemy sieć. No jednak uziemienie zawsze powinno być przy ładowaniu aut elektrycznych, bo różnie to może być. Także czekam jak się wróci sieć, bo bezpiecznik włączyłem, a on sobie jeszcze tutaj musi pomyśleć, zanim on sobie pomyśli. To słuchajcie, tam stoi kolega. Kolega stoi i czeka. Zbieram pomału do niego graty i trzeba to składać, bo przeróbek będzie co niemiara. No i przy okazji, jak Was będzie interesował oczywiście ten produkt, no ja Wam nawet dobre pieniądze to kosztuje. O, mnie nigdy nie namawiam, tylko pokazuję. O, klika. To się za chwilę wszystko powinno pouruchamiać. O, jest. Zobaczcie. Jest, wrócił. Okay. Falownik sam wrzucił się. Znaczy falownik wrócił ogólnie do sieci, czyli już jest pełna synchronizacja ze wszystkim. I tutaj mamy, zobaczcie, z powrotem wszystko wróciło bez żadnego chodzenia nigdzie. On po prostu się zawiesił i z powrotem się aplikacja uruchomiła. Także to mi się podoba, że nie trzeba iść, klikać od nowa, tylko dalej sobie, słuchajcie, leci tak jak potrzebuje. Ja to potrzebuję mieć na 8 amperach, żeby sobie spokojnie ciągnęło z magazynu. Także przełączamy na 8 amperków. Potwierdzamy i odpalamy. I się ładuje. I dobra, słuchajcie. Jak Wam sprzęt się spasuje, się spodoba, to link w opisie macie do tematu. Od wywora trochę złomu mam i powiem Wam, nie narzekam, bo jest tego trochę, ale jest ten złom ogarnięty. Przetwornicę ostatnio testowałem, to powiem Wam, no dostała ponad 160 A ciągłego. Zaciski miały prawie 90 stopni i nic jej się nie stało. Widziałem na internecie ktoś rozebrał i chwalił sobie te graty, co są w środku, zabezpieczenia, całą resztę, także w miarę to jest fajnie ogarnięte. I jeszcze mam parę innych rzeczy i powiem Wam, praski, nie praski, różne tematy i działa elegancko. Także na tyle, co będę więcej opowiadał. Ja pomału graciarnię składam, czekam na taki jeden dzień albo dwa mniejszego nasłonecznienia, bo największy problem jest przeniesienie buderusa. Muszę go przenieść w inne miejsce i cały układ solarny muszę przerobić. A nie chce mi się tych 60 rur ściągać. Wystarczy je zakryć, ale w słoneczny dzień i tak promieniowanie dojdzie i boję się, żeby się nie uszkodziły. Także to wszystko na spokojnie. Na razie planowanie i rozbieranie tego, co jest na bieżąco, a później już przeprowadzki, bo z tym buforem trochę. I tyle. Także ładowareczka fajna.
możecie sobie potestować, popróbować. U mnie działa bez problemu żadnego. Mówię, długi kabel, lekka wtyczka to mi bardzo pasuje. Kompaktowe urządzenie. Musi być uziemienie, także bezpieczeństwo przede wszystkim. Także ja lecę z tematem dalej. Jeszcze trochę wyzdrowieć i lecimy dalej do przodu. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Trzymajcie się ciepło i do następnego.